Zagrałem w Squid Game klubami piłkarskimi VAFC 25. Ale zacznijmy od samego początku. Tak wygląda plansza z 20 drużynami, które będą rywalizować pomiędzy sobą w 6 grach. Zespół, który przejdzie wszystkie wyzwania, wygra cały odcinek. Wśród 20 uczestników mamy 18 klubów z Europy, w tym 2 z Polski, Legię i Lecha. Mogłoby się wydawać, że nie mają szans na tle tak wielkich klubów, ale wcale nie musi tak być. Gdyż gry są naprawdę przeróżne i w niektórych konkurencjach wcale nie chodzi o to, aby wyłonić najsilniejszy zespół. Więc nie przedłużając, przejdźmy do pierwszej gry. Kto pierwszy, ten lepszy, tak brzmi tytuł pierwszej konkurencji. Pewnie nieraz uczestniczyłeś w tej zabawie, na przykład wychodząc z galerii, zakładając się z rodzeństwem, kto pierwszy dobiegnie do samochodu, albo z najlepszym przyjacielem, kto wyrwie najlepszą dupę w klasie. Nie inaczej mogło wyglądać wyzwanie dla naszych klubów. Będą oni musieli strzelić jak najszybciej gola potężnemu Dundalk FC. I nie śmiejcie się zespołu Dundalk, bo Kane'a mają nawet w składzie. Skoro znamy już zasady, dodam jeszcze tylko, że w tej grze wyeliminowane zostanie 4 zespoły, którym najpóźniej uda się strzelić gola, bądź bramek nie zdobędą w ogóle. Rozpoczynamy grę od meczu drużyny Roberta Lewandowskiego, FC Barcelony i wygrywają oni 2-0, a bramkę w 29 minucie strzelił właśnie Polak. Jak wypadną na tle innych klubów, zobaczymy z czasem, a w dolnym ekranie będą wyświetlać się 4 drużyny, które aktualnie są zagrożone eliminacją. Drugi mecz, tym razem gra Bayer Leverkusen i pewnie wygrywają 4-1, a pierwszą bramkę strzelili już w pierwszej minucie, także bardzo dobry wynik i pewnie szybko znikną nam ze strefy zagrożonych zespołów. Polski akcent, Lech Poznań wygrywa 1-0, ale strzelają dopiero w 86 minucie i z takim czasem będzie im ciężko pozostać w grze, ale zobaczymy jak inne mecze. Znowu polski klub, tym razem Legia Warszawa, symulujemy mecz i wygrywają oni 2-1, a pierwszą bramkę strzelają już w 4 minucie i może być to jeden z lepszych wyników. Bayern Monachium wygrywa 3-1 i podobnie jak Bayer Leverkusen strzelili gola już w pierwszej minucie meczu. Borussia Dortmund wygrywa 2-1, a pierwszą bramkę strzelają w 4 minucie. Inter Miami również odnosi zwycięstwo, a ich pierwsza bramka to 13 minuta. Czas zobaczyć jak poradzi sobie Real Madryt w tej konkurencji. Symulujemy spotkanie i wygrywają oni 3-1, a pierwszego gola strzela Kylian Mbappé w 16 minucie. I póki co drużyna z Madrytu ląduje w strefie zespołów zagrożonych eliminacją. Drugi klub ze stolicy Hiszpanii sprawia niespodziankę, bo remisują oni 1-1, a ich trafienie przypada na 36 minutę. Inter Mediolan rozwala Dundalk 5-2 i dzięki bramce w 7 minucie lądują oni od razu do strefy bezpiecznej. Podobnie jak Atletico Madryt, Juventus również nie wygrywa swojego spotkania, a ich gol to 30 minuta i pomagają oni nieco Barcelonie pozostać w grze. AC Milan wygrywa skromnie, bo tylko 1-0, ale od razu ląduje do klubów niezagrożonych. Napoli również dzięki bramce w 24 minucie. PSG mogło zdobyć bramkę w 14 minucie, ale Ousmane Dembele nie wykorzystał karnego. Są oni jednak zespołem niezagrożonym, gdyż 5 minut później Kolo Muani strzelił gola. El Nasr z Cristiano Ronaldo strzelają już w 3 minucie. Liverpool wygrywa pewnie 4-0 i również są bezpieczni. Do ich grona dołącza również Manchester United. A co na to wszystko Chelsea? Symulujemy spotkanie i wygrywają oni 2-1, a strzelając bramkę w 21 minucie zapewniają oni sobie następny etap. Drugi zespół z Londynu, Arsenal, również nie odpadnie z gry na pierwszym etapie. Wszystko to dzięki bramce Merino w 6 minucie meczu. I przyszła pora na ostatnie spotkanie pierwszej gry. Wszystko zależy tutaj od Manchesteru City, czy to oni przejdą dalej, czy to może FC Barcelona będzie brała udział w dalszym etapie, bo są oni naprawdę blisko bezpiecznej pozycji. Przechodzimy do symulacji i mamy remis 3-3, a zespół Pepa Guardioli zdobył pierwszą bramkę w 44 minucie, co oznacza, że lądują oni do strefy drużyn eliminowanych, a FC Barcelona jest już bezpieczna. Po pierwszej grze eliminowane zostały zespoły Lecha Poznań, Manchesteru City, Atletico i Juventusu. Kluby te nie będą brały udziału w dalszych rozgrywkach.
Następna gra to chowany. Zadaniem dla pozostałych grających klubów będzie niewyróżnianie się w meczu z zespołem Manchesteru City. Jak wiemy, drużyna Pepa Guardioli słynie z posiadania piłki. Na tej statystyce będziemy skupiać się w tej rundzie. 4 kluby, które uzyskają najwyższe posiadanie, odpadną z gry. Zaczynamy od Borussii Dortmund, symulujemy mecz z Manchesterem City i na wynik kompletnie tutaj nie patrzymy, interesuje nas posiadanie piłki zespołu BVB. I mieli oni 43% posiadania, wydaje mi się, że to dobry wynik, ale zobaczmy na inne kluby. Real Madryt to jeden z zespołów, który wydaje mi się, że może mieć problem w tej grze. Ale zobaczmy, i tutaj posiadanie jest już naprawdę duże, bo aż 48%, a biorąc pod uwagę, że odpadnie aż 4 kluby, mogą mieć problem. PSG posiadało piłkę przez 45% czasu gry, a drużyna z Cristiano Ronaldo zalicza jak na razie najlepszy, ale w naszej ocenie najgorszy wynik. Byli oni przy piłce aż przez 49% czasu. Legia Warszawa kontra Manchester City, sam jestem ciekawy jak poradzi sobie tutaj drużyna z Polski, a poradzili oni sobie bardzo dobrze, tylko nie tak jak trzeba. 48% posiadania, to może ich wykluczyć z dalszej gry. Inter Miami od razu ląduje do bezpiecznej strefy. Jak na razie uzyskali najlepszy wynik, bo przy piłce byli tylko przez 40% czasu gry. Ale AC Milan szybko ich przebija, bo jak widzimy Manchester City kompletnie ich zdominował. Porażka 5-1 i tylko 37% posiadania piłki. Posiadanie piłki Interu Mediolan powoduje, że PSG jest drużyną bezpieczną. Napoli bezproblemowo radzi sobie z tym wyzwaniem i zobaczymy ich w następnym etapie. Chelsea zalicza bardzo dobry wynik, podobnie jak AC Milan, mają oni 37% posiadania. Arsenal jeden z lepszych wyników, 41%. Liverpool również jest bezpieczny. Tak samo jak Manchester United, który w derbach Manchesteru zaliczył 43% posiadania. Zobaczmy jak poradzi sobie FC Barcelona. Wydaje mi się, że będzie to wyrównany mecz pod względem posiadania piłki. I tak też było, 49%, jeden z wyższych wyników. I Barca nie ma już żadnych szans na obronę przed odpadnięciem. A nie mają już szans dlatego, że zostały nam tylko 2 ekipy. Bayer Leverkusen zostaje z nami dalej, zaliczyli tylko 37% posiadania piłki w meczu. I ostatnim zespołem jest Bayern Monachium, zobaczmy jak będzie to wyglądało u nich. 43% posiadania i Bawarczycy meldują się w następnym etapie. Po drugiej grze wyeliminowane zostały Barcelona, El Nasr, Legia Warszawa i Real Madryt. Gra numer 3 to Berek, a zasady są bardzo proste. Tworzymy ligę spośród 12 klubów grających dalej, a na koniec sezonu 4 najsłabsze odpadają. Jesteśmy już po wszystkich meczach i widzimy 4 pierwsze zespoły w lidze, te kluby będą grały z nami dalej. Są to AC Milan, Inter Mediolan, Liverpool i PSG, ale odsłońmy dalszą część tabeli i zespoły, które odpadają. W następnym etapie nie zobaczymy klubów Manchesteru United, Interu Miami, Chelsea oraz Napoli. Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Bayern Monachium i Arsenal grają dalej. Z naszej planszy usuwamy zespoły, które odpadły i przechodzimy już do następnej gry. A gra numer 4 nosi tytuł Karty. Ma to nawiązywać do grania w karty bądź kolekcjonowaniu kart piłkarskich. Ale na czym polega ta runda? Stworzyłem ligę spośród 8 klubów, które grają dalej, a tak prezentuje się tabela na koniec sezonu. A za chwilę przejdę do statystyk żółtych kartek, bo to nas najbardziej interesuje. 2 kluby, których zawodnicy zdobyli najwięcej upomnień w ciągu całego sezonu, odpadną z gry. Żeby jednak przejść do statystyk, musiałem cofnąć się o jedną kolejkę, więc będziemy tutaj brali pod uwagę 13, a nie 14 spotkań. Najlepszym strzelcem został Lautaro Martinez, ale to nas nie interesuje. Najlepszym asystentem Darwin Núñez. Tak wygląda porównanie bramkarzy z największą ilością czystych kąt. A to piłkarze z czerwonymi kartkami. Gdybyśmy tą statystykę brali pod uwagę, to z grą pożegnałyby się kluby Liverpoolu, Milanu i Arsenalu. Ale my patrzymy na żółte kartki, a najwięcej ich mają Alvaro Morata, Mohamed Salah i Trent Alexander-Arnold. Co oznacza tylko jedno, że z grą żegna się AC Milan i Liverpool.
Przedostatnia gra, gra numer 5, Król. Jeżeli kojarzycie tę zabawę, to możecie napisać w komentarzu, o co w niej chodziło. A u nas zasady są bardzo proste. Ponownie mamy tutaj ligę z klubami, które pozostały w grze. I za chwilę spośród 6 klubów odpadną aż 3, w których był zawodnik z największą ilością goli, największą ilością asyst i klub, którego bramkarz zachował największą ilość czystych kąt. A czy na podstawie samej tabeli jesteśmy w stanie wskazać finalistów dzisiejszego odcinka? Pewnie moglibyśmy spekulować, ale zobaczmy na konkretne statystyki, a pierwszą z nich będzie Król Strzelców. Podobnie jak wcześniej musimy cofnąć się o jedną kolejkę, bo w innym wypadku nie mógłbym wejść w statystyki. Pierwszym klubem, który odpada, jest PSG, bo ich zawodnik Barcolla został najlepszym strzelcem z 9 bramkami. Najlepszym asystentem był Federico Di Marco, przez co Interu Mediolan nie zobaczymy w finale. A ostatnim zespołem, który pożegna się z grą, jest Borussia Dortmund. Co prawda Kobel miał tyle samo czystych kąt co Sommer, ale Interu już nie ma z nami i nie ma też BVB. A do wielkiego finału przechodzi Arsenal, Bayer Leverkusen i Bayern Monachium. Tylko jedna z tych ekip wygra cały odcinek, ale jest jedno bardzo ważne pytanie. Na jakiej podstawie wyłonimy zwycięzcę? Gra numer 6. Planszówka. I po samej planszy widać, że jest to po prostu Chińczyk. W tej grze dodajemy kluby do ekstraklasy za puszczenie po omice i symulujemy mecz po meczu. Od wyniku tych meczy będzie zależało, o ile pól dany klub będzie mógł się poruszyć. Jeżeli zespół wygra, idzie do przodu o tyle pól, ile strzelił goli. Jeżeli padnie remis, nic się nie dzieje. A jeżeli zespół przegra, cofa się o tyle pól, ile stracił goli w przegranym meczu. Kluby mogą nawzajem się kłócić, a jak ktoś trafi na pole więzienie, pauzuje jedną kolejkę. Skoro wszystko już jest jasne, zaczynamy od pierwszego spotkania, idziemy w kolejności alfabetycznej, także pierwszy będzie Arsenal. Symulujemy mecz ze Śląskiem Wrocław i Arsenal wygrywa 3-0, także idą o 3 pola do przodu. Bayer Leverkusen remisuje 1-1, a jak wiemy przy remisie nic się nie dzieje. Przechodzimy zatem do symulacji meczu Bayernu Monachium i oni wygrywają 4-2 i poruszają się o 4 pola do przodu. Zaczynamy drugą kolejkę, Arsenal pokonuje Stal Mielec 2-0. Tym samym zbliżając się blisko polu Bayeru Leverkusen, aptekarze odnoszą zwycięstwo 3-2 i przesuwają się na pole Bayernu Monachium. A Bawarczycy wygrywają 3-1 i poruszają się o 3 pola do przodu. Kolejna kolejka i kolejne zwycięstwo Arsenalu, pokonują Legię 3-0. Powoli gonią Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen, który remisuje z Legią 0-0 i pozostają na swoim miejscu. A Bayern Monachium również traci możliwość poruszenia się, remisując z Legią 2-2. Arsenal nie zwalnia tempa, wygrywając z Widzewem 3-2. Dzięki tej wygranej idą oni znowu o 3 pola. A Leverkusen sprawia niespodziankę, przegrywając 2-1 z Widzewem i muszą oni cofnąć się o 2 pola. Bawarczycy wygrywają 4-2 i patrząc na planszę idą z Arsenalem jak równy z równym. Kanonierzy skromnie pokonują Pogoń i poruszają się o 1 pole. Bayer Leverkusen znowu remisuje i znowu marnuje okazję. To samo robi Bayern Monachium, kończąc mecz z Pogonią wynikiem 1-1. Arsenal ponownie wygrywa skromnie 1-0, tym razem z Lechem Poznań. Aktualnie są oni najbliżej ukończenia gry, ale zobaczmy co na to ich rywale. Bayer Leverkusen w końcu wygrywa i strzela przy tym dużo goli, bo aż 4. Umożliwia im to poruszenie się o 4 pozycje do przodu i kto wie, może w następnej kolejce skują Arsenal. Symulujemy spotkanie Lecha Poznań z Bayernem Monachium i kolejny remis Bawarczyków, także nic się nie dzieje. Arsenal odnosi kolejne zwycięstwo, tym razem 3-1 nad Górnikiem Zabrze. I trzeba to przyznać, idą pewnie po wygraną tego odcinka. Leverkusen znowu zalicza wpadkę, kolejny remis na ich koncie. Za to Bayern teraz wygrywa solidnie, bo aż 3-0, co sprawia, że będą mieć zaciętą walkę z Arsenalem. Z Arsenalem, który pokonuje teraz Lechię Gdańsk 4-1 i tylko jedna bramka w wygranym meczu dzieli kanonierów od zwycięstwa. Bayer Leverkusen jednak się nie poddaje i odnoszą zwycięstwo oraz podążają o 3 pola. Bayern wygrywa 2-1 i to Arsenal stanie przed szansą zakończenia tego odcinka, ale muszą oni jednak wygrać tylko 1-0, więc nie musi być to wcale takie proste. I zaprzepaszczają swoją okazję, bo remisują 2-2 z Piastem Gliwice. Bayer Leverkusen wykorzystuje potknięcie Arsenalu i
i wygrywają oni 4-1. W ich przypadku nie jest jeszcze nic straconego. Bayern Monachium również wygrywa wysoko, bo też 4-1 i wychodzą na remis z Arsenalem. Tylko jedna pozycja dzieli te obydwa kluby od zwycięstwa. Symulujemy mecz Arsenalu z Motorem Lublin i wygrywa Arsenal 4-2, ale to jest za wysoko. Na planszy więc nic nam się nie zmienia, przed szansą na wygranie odcinka stanie Bayern Monachium. Ale może jeszcze Leverkusen powalczy? No jednak nie powalczy, bo zaliczają kolejny remis. I czy to będzie ostatnia symulacja w tym odcinku? Nie, bo Bayern remisuje 1-1, oddając tym samym Arsenalowi szansę na zakończenie odcinka i wygranie wszystkich gier. Symulujemy więc mecz kanonierów i pokonują oni Krakowie 1-0, wygrywając tym samym ostatnią grę i eliminując Bayern Monachium i Bayer Leverkusen, co oznacza, że znamy zwycięzcę dzisiejszego odcinka. A jeżeli ktoś twierdzi, że kluby z Niemiec powinny dostać szansę na dokończenie swojej kolejki, to i tak by nic to nie dało, bo Bayer Leverkusen wygrał 3-0, a Bayern Monachium zamiast 1-0 zwyciężyli 3-1. Więc to tyle w tym odcinku, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, tak aby nie ominąć następnych i wbijaj na inne materiały na kanale, które wyświetlą ci się za 3, 2, 1.